Złapał wirus dziewczę za złote warkocze. Dziewczę się wyrywa, złorzecze, szamocze. Wirus szepcze, trzeba mi tak pięknej panny ciągnąć ją za uszy wprost do kwarantanny. I złowieszczo syczy, będziesz panną moją. Kwarantanna bowiem moją jest ostoją. Ty, wirusie durny, przecie ja mężatka. Gdy mąż mój się dowie, będzie krwawa jadka i rozerwie ciebie, wirusie, na strzępy. Lepiej zmykaj zaraz w niebytu odmęty. Lecz wirus nie głupi, dalej zęby szczerzy. Pogróżkom dziewczęcia nic a nic nie wierzy, bo nastały czasy, że piękne dziewczęta nie chcą dać się schwytać dziś w małżeńskie pęta. Z bajeczki tej morał na tym polega. Najlepiej samemu, gdy nic nie dolega. Lecz kiedy się zaczną i trudy, i znoje, srał pies złotą wolność, lepiej żyć we dwoje. Dorendo. Taki piękny wiersz. A czyjego autorstwa? Naszej przyjaciółki Asi. A ja mam dla ciebie zagadkę. No. Czy jesteś w stanie powtórzyć: w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, a Szczebrzeszyn z tego słynie. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie, a Szczebrzeszyn z tego słynie. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. A teraz będzie najtrudniejsze. A cóż, że ze Szwecji? Jak szybko mam to powiedzieć? Jak możesz. A cóż, że ze Szwecji? Bardzo dobrze. Dobra, słuchaj, to co, jesteś w końcu Polką, czy Holenderką, czy Niderlandką? Holenderką. Tak? Tak? To czemu wszyscy mówią, że to nieprawda i że jesteś Polką? Nie wiem, chyba nie wyglądam na Polkę. Ale pierwsze takie pytania, jak już ktoś się dopytuje, to na pewno masz polskich rodziców, tylko wychowałaś się w Holandii, może się tam urodziłaś, ale w domu wszyscy mówili po polsku? No, bo pewnie ludzie uważają, że jak ktoś nie jest Polakiem, to nie jest w stanie się nauczyć polskiego. Czyli co, rodzice Polacy? Nie. Rodzice Holendrzy, tak? Tak, 100%? tak, Żadnych kontaktów z Polską wcześniej? nie. Rodzinnie? Nie. Jak się urodziłaś? Pierwszy kontakt z Polską to był jak nauczyciel w piątej klasie chyba się żenił na Polkę. A jak się urodziłaś, to nie przychodziła do ciebie babcia ani ciocia i nie mówiły ci: o, jakie ładne dziecko, po polsku? Nie. Nie. Po holendersku, tak? Tak. Dobra, czyli wiecie, Dorenda po prostu nie miała żadnego kontaktu od dziecka z językiem polskim i Polską, a te twoje pierwsze kontakty poza nauczycielem to jaka była No, w historia? 96 2 dni chyba byłam w Gdyni, ale to za bardzo się nie liczy. Mhm. A poza tym to zaczęłam się uczyć polskiego w 2009 chyba roku. Mhm, czyli 11 lat temu. 10. 10 lat temu. 10 lat temu. A dlaczego? Nie, źle to mówię. 8. No to 12 lat temu. Tak. A dlaczego? Bo planowałam jechać do Białorusi z Holandii na rowerze przez Polskę i myślałam, że się przyda tam znać trochę polskiego, żeby pytać o drogę, czy coś kupić w sklepie. Mhm. I zaczęłam się uczyć podstaw. Ale to nie był twój pierwszy kontakt z językami słowiańskimi? Nie. Pierwszy kontakt był już dużo wcześniej, bo jak zrobiłam maturę, to nie chciało mi się od razu iść studiować. Zrobiłam rok coś innego i pojechałam do Ukrainy na pół roku, 5 miesięcy i pracowałam tam wolontariuszem w domu dziecka. No i tam wtedy jeszcze nikt nie znał angielskiego, więc uczyłam się ukraińskiego. To był Bo to było w wolontariat Lwowie. europejski, tak? Nie, to było taki prywatny. Aha. I zaczęłam się uczyć ukraińskiego. Okazało się, że tak naprawdę uczyć się języka to jest bardzo fajna rzecz. Mhm. Więc jak wróciłam, to dalej się uczyłam w domu. A ja mam pytanie techniczne. Jak wtedy dojechałaś do tego Lwowa? Przez Polskę, czy jakoś... Tak. Sama jechałaś? Nie, dojechałam tak, że to było w lutym chyba.
albo w marcu i z rodziną pojechaliśmy do Czech w Karkonosze na nartę, a potem rodzice mnie odwieźli do Przemyśla. No i brat też, bo brat też był samochodem i z Przemyśla autobusem pojechałam do Lwowa. I tam się już ta rodzina, bo mieszkałaś tam u rodziny, tak? Tak, tam mieszkałam u rodziny jednej z pracownic tego doma dziecka, a no tam z autobusu mnie odebrał ktoś inny, ale już następnego dnia byłam. A czemu akurat dom dziecka? Czy to miało coś wspólnego z twoimi przyszłymi studiami? No pewnie tak, ogólnie z zainteresowaniem pracy z dziećmi, ale ja czytałam takie historie od ludzi, którzy właśnie albo w domu dziecka, albo na oddziale dziecięcym w szpitale robili takie wolontariaty w różnych miejscach we wschodniej Europie. Jeśli podzielimy Europę tylko na wschodnią i zachodnią, przynajmniej. I chciałaś spróbować. I chciałam też coś takiego zrobić. Wydawało mi się, że to jest Czyli fajna rzecz. To był taki rok pomiędzy końcem szkoły, jak to u was wygląda w Holandii? Jest szkoła podstawowa, liceum? Tak. Tak. Podobnie jak w Polsce? No czy... tak, jest podstawowa i potem średnia, to jest jedna. I skończyłaś średnią, mogłaś iść od razu studiować, postanowiłaś zrobić rok przerwy. Tak. 5 miesięcy pracowałam, 5 miesięcy byłam w Lwowie. Tak, i wtedy ten dom dziecka i zaczęłaś się uczyć języka ukraińskiego, tak. nie rosyjskiego. Nie, ukraińskiego. A po kilku latach już ukraiński znałam na takim poziomie, że myślałam, że czas na kolejny język i wtedy wybrałam rosyjski, bo no, jeździłam wtedy regularnie już co roku albo tak, latem do Ukrainy. Pomyślałam, że tam na wschodzie bardziej rosyjski się przyda, więc to był logiczny wybór, więc zaczęłam się uczyć rosyjskiego. Wtedy już studiowałam i w 3. roku miałam taką możliwość, żeby wybrać dowolne przedmioty, 3/4 roku nawet. No i na semestr pojechałam, to można było też robić w innym uniwersytecie i ja na semestr pojechałam do Kijowa i uczyłam się tam rosyjskiego i też trochę ukraińskiego w uniwersytecie. Studiowałam. Jakby dla obcokrajowców to były kursy. To było w Kijowie? W Kijowie, tak, w Uniwersytecie To był semestr. Semestr, 5 miesięcy też. Więc wtedy, bo wcześniej uczyłam się sama trochę rosyjskiego, ale jeszcze nic nie mówiłam, ale tam zaczęłam też mówić po rosyjsku. No i tam też miałam koleżankę z Polski, ona często miała gości z Polski, więc już trochę słyszałam tego polskiego i rozumiałam. Więc jak pojechałam do Białorusi przez Polskę i zaczęłam się uczyć polskiego, to nie było od podstaw, bo już dużo rozumiałam. To było bardziej na tej zasadzie, że uczyłam się, które końcówki się różnią, w jaki sposób się różni to od rosyjskiego i ukraińskiego. W jaki sposób te wszystkie 3 języki są ze sobą podobne, ale mimo wszystko są inne? Tak, ale jak już jeden znasz, to drugi jest łatwiejszy, a trzeci jest jeszcze łatwiejszy. A w ogóle mówią, że polski to jest chyba jeden z trudniejszych języków. Z tych 3, tak, ja uważam, że polski jest najtrudniejszy, tak. Gramatyka jest skomplikowana. Czyli systematycznie się troszeczkę uczyłaś bardziej. Sama? Bo nie byłaś na żadnym kursie w Holandii. Nie. Po prostu ściągnęłam jakieś tam książki, podręczniki gramatyki. Dużo też na czacie rozmawiałam z kilkoma osobami. Oni poprawiali moje błędy, wyjaśniali różne rzeczy, a następnego dnia potem czytałam ten czat, zapisałam wszystkie nowe słowa i tak się uczyłam. Czyli to było takie twoje wsparcie z tego czatu? Tak. Okej. No i co? I potem miałaś jakąś już dłuższą wizytę w Polsce też, tak? Tak, bo to było tak najpierw, bo chciałam się nauczyć podstaw, w ogóle nie miałam zamiaru nauczyć się polskiego, tylko tak, żeby trochę móc rozmawiać, ale spodobał mi się, więc potem dalej uczyłam się polskiego. A potem skończyłam studia, trochę tam pracowałam. Nie mogłam znaleźć dokładnie takiej pracy, którą chciałam, bo tam wymaganie zawsze było jakieś tam doświadczenie, coś tam. Nie miałam poczucia, że te prace, które chciałam, że jestem w stanie to zrobić. I wtedy usłyszałam od kogoś o wolontariacie europejskim
To jest, tak dla tych, którzy nie znają, to jest projekt od Unii Europejskiej. Oni to finansują, to jest dla ludzi od 18 do 30 roku życia i można pojechać do roku do innego kraju w Europie i tam... W Europie czy w Unii Europejskiej? Na pewno w Unii, ale w niektórych krajach poza Unią też są. Nawet na Ukrainie, w Rosji też są projekty, ale jest pewnie tak, ale jest ich dużo mniej. Większość w Unii. I jest bardzo dużo różnych projektów związanych z różnymi tematami. Kultura, pomoc społeczna, środowisko, no wszystko, co w jakiś sposób poprawia świat, tak można powiedzieć. No więc ja tam znalazłam jakiś ciekawy projekt związany trochę też z studiami. Napisałam, przyjęli mnie i przyjechałam do Warszawy. To jeszcze ja Ci przerwę, bo pewnie też widzowie są zainteresowani, jakie skończyłaś studia w Holandii. No tak, skończyłam pedagogikę specjalną. Na uniwersytecie? Na uniwersytecie, tak. W Utrechcie? Tak. Utrecht to jest miejscowość, to jest duże miasto położone bardzo blisko Twojej miejscowości, bo pochodzisz z 15 km dalej, tak, mieszkałam. Tylko ja może powiem, bo może sobie to źle wyobrażacie, w Holandii nie ma czegoś takiego jak by można sobie wyobrażać polską wioskę, tam są po prostu małe miasteczka, a obok tych małych miasteczek są duże farmy, więc... No są wioski, które się... No to są wioski niektóre, ale wyglądają inaczej niż polskie wioski. Ale ja akurat pochodzę z małego miasteczka. Choć wszyscy myślą, że to jest wioska, bo to jest małe. Jak dojeżdżałaś na swoje studia? Czasem autobusem, bo studenci przynajmniej wtedy jeszcze mieli kartę, żeby bezpłatnie jeździć autobusami i pociągami i tak dalej. Ale często też na rowerze. Do szkoły zawsze jeździłam na rowerze, prawie zawsze. Chyba że pogoda była naprawdę bardzo zła. Na studia też najczęściej. Czyli ale 15 km w jedną, 15... Do szkoły było 15, a do uniwersytetu 20. Czyli ucząc się ćwiczyłaś też formę. Tak, tak. I dla ciała, i dla ducha. Tak, i odpoczywałam. I też ćwicząc się, uczyłam się czasem, bo tak na przykład słówka trzeba się nauczyć, to miałam listy i siedziałam tak na rowerze i uczyłam się przez godziny jeszcze te słówki. I nie był to rower elektryczny, prawda? Nie. To teraz są takie popularne. Takich jeszcze nie było wtedy. Tak. No i co? Czyli dobra, to była taka dygresja o Twoje studia, no i przyjechałaś na ten wolontariat europejski. Tak. Do Warszawy? Do Warszawy i tam między innymi pracowałam z dziećmi z autyzmem. No i myślałam, że jak wrócę do Holandii, to przynajmniej będę miała trochę więcej doświadczenia i łatwiej będzie znaleźć pracę, ale w sumie tak mi się spodobało w Polsce, że nie wróciłam. To znaczy, jak skończył się wolontariat, to jeszcze 2 miesiące byłam u rodziców i w tym czasie szukałam pracy w Warszawie i potem wróciłam do Warszawy. No ale co? No przecież wszyscy z Polski w tamtych czasach jechali do Holandii, żeby tam pracować, bo Holandia to taki raj, super się mieszka, można zarobić dużo pieniędzy, są coffee shopy, no po prostu wymarzona sytuacja dla każdego Polaka. Jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, każdy chciał tam wyjechać. A ty sobie pomyślałaś, mam wykształcenie pedagogiczne, nie chcę pracować w Holandii, w szkole, na świetlicy gdzieś tam, no powiedzmy nie mogłaś tej pracy od razu znaleźć, tak. Więc co, pomyślałaś, to pojadę do Polski, będę pracować na świetlicy i zarabiać 1300 zł netto miesięcznie? Jaki w tym sens, jaka w tym logika? Nie, bo w Polsce nie pracowałam w tym zawodzie, tylko na wsparcie klientów z językiem holenderskim i tam całkiem dobrze można zarabiać. Czyli wskoczyłaś o kilka levelów od razu wyżej, tak? Tak. Nie no, bo myślałam, że w Polsce to faktycznie nie ma sensu pracować na taki coś związane ze studiami, bo trudno by było z tego żyć i trudno by było to znaleźć, zwłaszcza wtedy jeszcze jak jednak trochę gorzej jeszcze mówiłam po polsku.
Mówić to mogłam, ale jakby musiała pisać jakieś tam Maile z jakiejś... maile to jeszcze pół biedy, ale jak trzeba, prowadzisz terapię jakąś na przykład i potem trzeba wszystko to opisywać, to by zajęło bardzo dużo czasu. Czyli co, znalazłaś pracę w korporacji? Tak. Nie jakiejś takiej wielkiej, światowej, ale bardziej międzynarodowej, ale mniejszej korporacji. Najpierw ta pierwsza chyba była większa, ale tam pracowałam trochę ponad rok i potem zamknęli projekt. No to i powiedz, znalazłam co to była za firma? To była firma Sitel, ale ja pracowałam dla Cisco, a tak naprawdę dla Linksysa, tak, bo to wtedy Linksys robił takie routery i modemy i taki sprzęt domowy. Cisco robi taki bardziej profesjonalny, a Cisco kupił wtedy Linksys i dobrze, ale robiliśmy wsparcie. Poczekaj. Ludzie dzwonili, nie mam internetu generalnie, to trzeba było rozwiązać problem. To co ty mówisz, to w ogóle się nie trzyma kupy. Ty skończyłaś studia pedagogiczne, czyli miałaś się zajmować dziećmi z jakimiś tam problemami, a nagle robisz wsparcie klienta dla użytkowników domowych, którym nie działa router. No jak to się jedno z drugim łączy? Przecież to się nie łączy. To się nie łączy, trochę tak, ale na początku po prostu było 2-tygodniowe szkolenie i tam wszystkiego się nauczyłam. To po co w ogóle poszłaś? Po co w ogóle poszłaś na studia? Trzeba było iść od razu na 2-tygodniowe szkolenie. No, jakbym wiedziała. Nie no, na studia na przykład uczyłam się diagnostyzować problemy, rozmawiać z ludźmi, zadawać właściwe pytania i takie rzeczy. I to właśnie w wsparciu klientów też często się przydaje. Zwłaszcza jak są trudni klienci, bo czasem są tacy, którzy nie potrafią wyjaśnić, o co im chodzi, albo nie wiedzą nic o komputerach na przykład i trzeba bardzo dokładnie wszystko wyjaśnić, no to właśnie... Czyli ty nie robiłaś diagnozy tego sprzętu, co się dzieje, że jemu nie działa, tylko po prostu robiłaś rozmowę z klientem, gdzie naprawdę skąd się bierze jego problem, tak? Robiłaś mu taką mini psychoanalizę, a dopiero później na kolejnym etapie wracaliście do sprzętu. Nie, ja robiłam diagnozę sprzętu, problemu technicznego. Okay. Ale tak samo jak kiedy robisz diagnozę jakiegoś tam innego problemu, to trzeba zadawać te pytania w taki sposób, żeby odzyskać potrzebną informację. Czyli widzicie, jaka jest droga kariery i droga edukacji, żeby pracować na wsparciu klienta, trzeba skończyć studia pedagogiczne. No nie trzeba, bo większość... Ale to pomaga. Tak, byłam jedyna tam z pedagogicznymi studiami, ale nie, no myślę, że no trochę dobra, pomagało. No dobra, i co? I skończył się ten projekt, musiałaś zmienić pracę. I co to była za praca? A to też... Kolejna. Podobne. Kolejna to była firma, która miała software dla firm transportowych, logistycznych i takich, spedycyjnych. Więc tam klienci nie indywidualni, tylko firmy to byli nasi klienci, więc rozmawiałam tam albo z kierowcami, albo z ludźmi w ich biurach. Różnie. I co? I w tej pracy? I tam też był nie tylko techniczny, tam musiałam też dzwonić do ludzi, którzy nie płacili rachunku, albo jak klienci między sobą czasem mieli jakieś spory, to trzeba było mediować. Różne rzeczy. Ale na końcu bardziej techniczne kwestie. I to już była twoja główna praca? Tak. Tam pracowałam 7 lat. Zatrudniona byłaś normalnie w Polsce? Nie, tak. Tak. Płaciłaś ZUS? Tak. Płaciłaś podatki? Tak. Tak? Płaciłaś podatki? No jasne. Masz PESEL? Tak. To jesteś prawie jak Polka. A, prawie. Dobra, no to dobra. Najważniejsze, że płaciłaś podatki. W Polsce, tak? W Polsce, tak. No widzicie. Niektórzy wątpieją, że płaciliśmy kiedyś podatki. Płaciliśmy. Do niedawna. Tak. W tej chwili akurat nie. Nie, no ja płacę. Ja będę płacił podatki. No oczywiście. Jak będziemy pracować, to tak, oczywiście. No dobra, no i co? I parę lat minęło. Tak. Zadomowiłaś się w Warszawie. No. W wakacje gdzieś tam odwiedzałaś raz, 2 razy, 3 razy do roku pewnie do Holandii 2 się razy wybierałaś. do roku mniej więcej. Rodzice cię odwiedzali? Tak, częściej niż ja ich. Też im się podoba Polska, tak? Tak. Mama nawet trochę Mama nawet poszła w zeszłym roku na kurs języka polskiego i się trochę nauczyła. Dobra, to czyli
teraz wiecie, znacie tą historię Dorendy. Ona później przez parę lat pracowała. To już jest jakby mniej ważne i teraz się przeniesiemy trochę w czasie do roku mniej więcej 2017. Może trochę to jeszcze była końcówka roku 16. Jak się spotkaliśmy może? No, I dlaczego? I no, przedstaw tą historię ze swojego punktu widzenia. Ja bym zaczęła trochę wcześniej, bo wszystko, całe podróżowanie na rowerze zaczęło się od książki, którą czytałam, jak jeszcze mieszkałam w Holandii, nie pamiętam dokładnie. Książka była z lat 30. zeszłego wieku o dwóch mężczyznach, którzy pojechali z Holandii do Izraelu, do Palestyny jeszcze wtedy, na rowerze. I to były takie rowery bez przerzutek, bez niczego, ciężkie. No i ta książka mnie zaintrygowała i pomyślałam, fajnie by było zrobić coś takiego, a skoro oni to wtedy zrobili, przez Bałkany jechali i w ogóle drogi były kiepskie wtedy, nie było tam asfaltu, nie mieli tych przerzutek, to myślałam, to ja na swoim rowerze z 2 przerzutkami też jestem w stanie gdzieś pojechać. No, wybrałam wtedy tę trasę właśnie do Białorusi, bo tam było mniej więcej płasko. Przez Polskę i Niemcy. I jak skończyłam studia, to tam pojechałam, miesiąc mniej więcej siedziałam na rowerze, jeszcze drugi miesiąc prawie spędziłam w Białorusi u różnych znajomych. No i tak to się zaczęło, bo wcześniej najwyżej 2-3 dni na rowerze jeździłam po Holandii. Czyli wtedy odkryłaś podróże rowerowe. Tak. I wtedy też pomyślałam, to jest bardzo fajna rzecz i trzeba kiedyś pojechać gdzieś dalej, bo zaczęłam też czytać w internecie i czytałam różne historie innych ludzi, którzy po całym świecie jeździli na rowerze i zaintrygowało Cię. Zaintrygowało mnie to i zaczęłam o tym myśleć, że na poważnie, że chcę gdzieś pojechać na dłużej. Ale poczekaj, bo ten wyjazd, na którym byliśmy razem w 2017, to nie był Twój pierwszy długi wyjazd, dłuższy, bo jeszcze poza tą Białorusią też chciałaś pojechałaś nawet na Ukrainę. Ale to nie był, to był dwutygodniowy czy 3-tygodniowy wyjazd, nie taki długi. Jechałam wtedy z Krakowa do Lwowa, a potem tam byłam u znajomych. Ja mówię o tym wyjeździe, gdzie miałeś wypadek. To może powiedz. No to też po prostu w wakacje. Troszeczkę. Tak, no to było rok wcześniej? Kiedy to było? Ja nie wiem. No. Znaczy pewnie mówiłaś, tak kiedy dawno, to było, nie ale tak dawno jeszcze. To może 16, może 15? 16, coś takiego, 16 chyba. Wtedy jechałam po prostu z Warszawy? No właśnie, gdzie Czy zaczęłam? Nie, pojechałam pociągiem chyba do Sanoku. Sama i chciałam przejechać całe Karpaty i miałam chyba dojechać do Kołomyi. Ale 3 albo 4 dnia miałam wypadek, nie wiem co się stało, bo tego nie pamiętam. Znaleźli mnie na drodze, siedziałam, kucałam obok roweru, miałam całą twarz w krwi. No i ludzie mnie zabrali do domu, tam mnie trochę wyleczyli, siedziałam tam 3 dni chyba. Potem pojechałam autobusem z rowerem do znajomych w Lwowie, tam jeszcze parę dni siedziałam i wróciłam do Polski. I stąd też mam tą bliznę tutaj. Nie zniechęciło Cię to? Nie. To było w górach na prawie pustej drodze. Ja podejrzewam, bo też miałam tutaj bark, miałam tutaj jakiś... Zwiśnięty, skręcony, wyrwany, spuchnięty. Ja nie pamiętam jak to wszystko się nazywa, co tam jest w środku, ale coś tam było trochę uszkodzone i nie mogłam podnosić z ręki. Żebra miałam stłuczone chyba, bo nikt tego nie badał, czy były stłuczone, czy złamane. Uważali, że to nie jest potrzebne, skoro mogą oddychać. Bo ta diagnostyka była na Ukrainie. A w Polsce tak samo. Też? Tak. Nie prześwietlili Ci? Na Ukrainie prześwietlili bark. Nie, bark? Już nie pamiętam. Tak, bark.
to jedyne. A potem w Polsce już miałam różne rzeczy. I tam w ogóle mnie skierowali na EEG, żeby zbadać, czy nie mam problemów z sercem, czy nie mam epilepsji, bo ta pani, z którą pierwszą rozmawiałam, no, jak usłyszała, że nie pamiętam, co się stało, to chciała wszystko wykluczyć. A ja wiem, co się stało. Po prostu Dorenda zrobiła sobie przerwę przy sklepie, dosiedli się miejscowi huculi, dali jej pół litry samogonu, wypiła, normalnie straciła pamięć, wjechała w znak, wywaliła się i teraz ma ślady na twarzy. Do sklepu nie dojechałam, bo właśnie jechałam do sklepu. Ja podejrzewam... Czyli trzeźwa byłaś. Tak. Czyli moja teoria jest błędna. Tak. No. Ja podejrzewam, że jakiś samochód mnie wymijał i lusterkiem uderzył i straciłam równowagę i się przewróciłam. To jest moja teoria. Czyli szczęście miałaś takie, że po prostu ktoś przy tej drodze cię odnalazł tak. i udzielił ci jakiejś tam pierwszej pomocy, wsparcia, wzięli cię do domu i gdzieś tam cię przebadali też. Znaczy tak. w sensie do jakiejś to polikliniki cię odwieźli. Tak. I załatwili mi autobus i miejsce dla roweru. Czyli dobra, czyli ta cała wyprawa, wtedy ta, nie wiem, wycieczka rowerowa, ten wypadek później nie wywarł w tobie takiego uczucia, że nie będziesz chciała już sama podróżować? Nie. Chciałaś. Wszyscy tak mówili, że nie jedź już sama, bo widzisz, co może się stać. Mhm. Ale no, nie no. Znaczy byłaś gotowa jechać sama, tak? Tak. No bo wracając do tej podróży, na którą razem pojechaliśmy, no, mówiłam, skąd to się wzięło. Dokąd już doszłam? No, mieliśmy mówić o roku 2017 i o tym, jak zaczęłaś organizować ten wyjazd i no skąd właśnie. się ja później pojawiłem. Tak, bo pomysł się pojawił po tym, jak pojechałam do Białorusi i potem zaczęłam myśleć, gdzie w takim razie chcę tak daleko pojechać i tak dalej, jakie rzeczy będą potrzebne. No wtedy miałaś tą historię z tą książką w głowie, tą długą podróż, którą przeczytałaś, tą inspirację. Tak. Mhm. Między innymi. No więc zaczęłam się powoli przygotować, zaczęłam zbierać pieniądze, żeby kupić dobry rower, a nie taki z 2 przerzutkami, biegami. Jakieś inne rzeczy, jak chodzi o sprzęt. No, powoli tam zdecydowałam, że chcę gdzieś do Azji jechać. No i tak wszystko powoli. Przez 8 lat chyba się przygotowałam. Bo w pewnym momencie miałam dobry rower, miałam cały sprzęt, ale nie mogłam się brać za to, żeby sprawdzić te wszystkie praktyczne rzeczy, które granice są otwarte, gdzie wiza jest potrzebna, jak to załatwić, które drogi są ciekawe, które nie, co trzeba odwiedzić po drodze. Takie wszystkie rzeczy. To zawsze miałam coś, co jest pilniejsze do zrobienia. Do załatwienia. Tak, i nie mogłam się jakoś za to brać i dlatego to tak wszystko tak długo trwało. Ale w pewnym momencie, jesienią w 2016 roku stwierdziłam, dobrze, teraz wiosną chyba najlepiej wyjechać, teraz do wiosny mam pół roku, w pół roku będę w stanie to wszystko zorganizować, w przyszłym roku pojadę. I jak już postawiłam tą datę, to wiedziałam, że muszę to przed tym czasem załatwić i byłam jakoś w stanie to zrobić. No i trochę później w pracy zapytałam przełożoną, no jak to jest, jakbym chciała, bo obliczyłam, że pewnie no tam 6-7 miesięcy będę potrzebowała. Myślałam, dobrze, to poproszę 9 miesięcy wolnego. Bo wtedy przynajmniej można trochę jeszcze targować i zostanie 6-7 miesięcy. Więc zapytałam przełożoną, jak mam to załatwić. Ona powiedziała, że wiedziała, że kiedyś coś o czymś takim będę prosić. Już się dobrze znała. Tak, już mnie znała. Więc powiedziała, dobrze, to napisz takie pismo, daj to jeszcze jej przełożonym, tam szefowi. No i ja myślałam, że on tam z tym pójdzie do HR i tam zdecydują i w ogóle.
Więc trochę później ja tam przeszłam z tym pismem, no i on od razu podpisał, że zgoda. To się udało i od razu... Od razu 9 miesięcy dostałam bezpłatnego urlopu. No, więc miałam urlop od marca do końca listopada. No i I myślałam, że pojadę sama. Jeszcze chciałam poszukać w internecie, czy może ktoś chce pojechać ze mną, ale tak naprawdę nie wierzyłam za bardzo w to, że kogoś znajdę, no bo kto akurat wtedy ma czas i możliwości, żeby tak długo pojechać, ma ochotę, jeszcze będzie mi pasował, będzie miał te same, chciał robić te same rzeczy w takiej podróży i tak dalej. Nie wierzyłam za bardzo. Ale byłam wtedy aktywna na forum podróże rowerowe. Tam ktoś napisał, że pojedzie latem do Tadżykistanu. W Pamirze będzie 2 tygodnie i szuka osoby, która może się na jakiś odcinek dołączyć. Towarzysza. Szuka towarzysza. I napisałam, że planuję taką i taką podróż i że mniej więcej w tym samym okresie tam będę, więc możemy się spotkać i razem pojechać. I Maciek to przeczytał i napisał do mnie, że też planuje podobną podróż i że może pojedziemy razem. No i wtedy dużo maili napisaliśmy, wszystko uzgodniliśmy, kto, gdzie, co chce, co jest dla nas ważne, jaki mamy styl podróżowania i tak dalej, wszystko. Raz się spotkaliśmy przed podróżą i pojechaliśmy. Potem Dorenda przyjechała do Krakowa z Warszawy, zajęło jej to 3 dni, 3 noce, 4 dni, jakoś tak. I kolejnego dnia, 9 marca ruszyliśmy już wspólnie z Krakowa. Ale nie rozmawiajmy o tym wyjeździe, bo myślę, że tutaj już możecie sobie śmiało wszystkie nasze losy oglądać na YouTubie. Tak. Jeśli dzisiaj się uda, to 89 odcinek będzie w emisji, czyli jak jesteśmy nad jeziorem Songkhul i wyjeżdżamy już z niego w kierunku jeziora Issyk-Kul. Dobra, ale zostawiamy ten temat. I teraz są pewne pytania jeszcze do Ciebie, które przeczytałem w komentarzach przy różnych filmach. I o co chodzi, pyta Karolina z octem. Ty ten ocet pijesz? Czy co ty robisz z tym octem? Bo nie. Ona nie pyta, czy pije. Karolina pytała, jak myjesz włosy z octem, bo Maciek coś mówił, że ocet do włosów. Ja nie myję octem włosy octem, tylko myję je mydłem, a potem spłukam octem. Chodzi o to, że jak w pewnym momencie chciałam po prostu mniej chemii używać i zaczęłam używać naturalne mydło, ale mydło jest zasadowe, więc potem trzeba ten pH trochę poprawić i właśnie to trzeba robić czymś kwaśnym, na przykład octem, ale chyba też można używać sok cytrynowy czy coś innego, ja tego nie próbowałam. Więc po prostu spłukam mydło, potem biorę powiedzmy tyle octu i tyle wody i tym spłukam włosy, trochę zostawiam i potem wypłukam. I wtedy mam bardzo miękkie włosy, łatwo je rozczesać, jest bardzo tanio i wszędzie to można znaleźć i przede wszystkim nie ma chemii i jeszcze nie mam problemu znaleźć dobrej odżywki, bo zawsze miałam, że znalazłam dobrą odżywkę, a następnego razu już jej nie było w sklepie i trzeba było spróbować inną, a nie wszystkie były dobre, żeby łatwo było rozczesać włosy. A z octem to wiadomo, każdy ocet jest taki sam, może być trochę mocniejszy. Nie każdy jest taki sam, bo w Egipcie sprzedają 4%. 5%, tak, w większości krajów chyba sprzedają 5%, a w Polsce 10%, ale to wiesz, to po prostu trzeba dać trochę mniej wody, ale efekt taki sam.
Tak, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj też spłukałem włosy octem i są całkiem spoko. Zresztą chyba mam dobrą fryzurę, nie? No, dużo lepiej niż była. Dobra, to teraz kolejne pytanie. Hrabia Zadek Zabek w komentarzu napisał, jak to jest, że jesteś zawsze taka spokojna i czy można cię w ogóle wytrącić z równowagi? Tak. Można czy nie można? Można. Oj, przepraszam. A nieważne, zostaw. Można mnie wyprowadzić z równowagi. Na przykład jak jestem głodna i mam coś robić, jakiś fizyczny wysiłek, to bardzo łatwo tracę humor. Ale nawet jak nie jestem głodna, jak po prostu mam robić za dużo rzeczy na raz i ktoś mówi, że masz to robić to też bardzo łatwo wyprowadzić mnie z równowagi. No są takie sytuacje, ale w większości zachowujesz się racjonalnie. Tak, ogólnie racjonalnie, spokojnie. I dlaczego taka jestem? No nie wiem, taka po prostu jestem. Ja wiem chyba dlaczego. No. Bo ty jesteś Holenderką, a wszyscy Holendrzy dużo palą ziółka i to ziółko po prostu tak cię ukształtowało, że jesteś taka spokojna. Nie. Nie. Nie? Co nie? No to nie przez ziółko na pewno. A nie przez gen? Przez ziółko w genie, który dostałaś od rodziców? Raczej też nie. A od dziadków? Nie, wtedy jeszcze nie było. Nie. Dobra, to jeszcze myślę, że to już będzie może ostatnie pytanie, bo musimy trochę kończyć, żebyśmy tego nie rozwlekli w czasie. Bo tam jeszcze był ten temat tych języków twoich obcych, czyli w Holandii mówimy po holendersku, tak? Tak. Ty mówisz po holendersku, czy po niderlandzku. Czy po niderlandzku. I to jest język urzędowy, jeden i jedyny. Nie jedyny do końca, gdzie ja mieszkam tak, ale w jednej jest 12 prowincji i jeszcze jest drugi język urzędowy fryzyjski. Okej, dobra. Ja go nie znam, trochę rozumiem, ale... Jak jest w Holandii z językiem angielskim? Powszechnie jest znany, ale nie wszyscy go dobrze umieją. Tak. Ogólnie wszyscy go uczą w szkole, ale tak. Ale jest lepiej niż w Polsce. Tak. Mniej więcej dużo osób zna, ale ja też wiem, bo jak byliśmy w zeszłym roku w pracy, to nie dużo ludzi tam używało języka angielskiego. Tak, mówiło. Niektórzy dobrze znali, a niektórzy w ogóle. Dobra, język holenderski, co to jest za język, z jakiej grupy, do czego jest podobny? Holenderski jest zachodniogermańskim językiem, tak samo jak niemiecki, angielski, szkocki i jeszcze parę innych języków. Najbardziej podobny z tych bardziej znanych jest do niemieckiego. Gramatyka, powiedziałabym, jest dosyć podobna, tylko holenderska trochę prostsza. No i co? Ale też trochę do angielskiego, nie? Też trochę, tak. Trochę jest tak pomiędzy niemieckim i angielskim. Jak chodzi na przykład o dźwięki, to niektóre słowa czy dźwięki są bardziej podobne do angielskiego. Tam różnie. Dobra. Niektóre słowa w ogóle są inne. Czyli powiedzmy też, przez to miałaś troszkę łatwiej z nauką i angielskiego, i niemieckiego. Tak. Bo te dwa języki normalnie znasz. No tak, angielski normalnie, choć brakuje mi zawsze słów. Po niemiecku mogę rozmawiać, ale robię dużo błędów. Dobra, czyli... Ale jednego i drugiego uczyłam się w szkole. Czyli powiedz jeszcze te wszystkie języki, które teraz znasz? No to zależy od poziomu, od którego można powiedzieć, że znam. Angielski, rosyjski, ukraiński, polski, niemiecki, holenderski. Trochę holenderski, tak. W szkole jeszcze uczyłam się francuskiego, ale na bardzo podstawowym poziomie tylko mogę rozmawiać. No tam kilku języków jeszcze kiedyś się uczyłam, ale nie mogę powiedzieć, że znam. No ale i tak już znasz bardzo dużo. Dobra, słuchajcie, kończymy, bo tu widzę na kamerze, że już jest 38 minut zapisu. Jeszcze na początek wiersz, jeszcze nie wiem, coś może do tego dojdzie, nie chcemy za długiego filmu robić. No,
taki jest efekt. Słuchajcie, Dorenda przyjechała do Polski, zamiast siedzieć sobie spokojnie w Holandii, to teraz siedzi zamknięta na kwarantannie, ale ta kwarantanna za tydzień i 2 dni powinna się skończyć. Mam nadzieję, że nas stąd wypuszczą. I pojedziemy na naszą działkę, bo kolega był, zrobił, słuchajcie, zdjęcia i są już piękne kwiaty. Z Holandii. Z Holandii, tak. Cebulki kupiliśmy w zeszłym roku. holenderskie, ale zasadzone już w polskiej ziemi. Wyrosły, kwitną, także fajnie by było tam wrócić. Dobra, miałaś jeszcze jakąś zagadkę dla naszych widzów. Miałaś ją powiedzieć na koniec. Tak, co można robić w lesie, a nie kończy się na ci? Tak. Opowiadajcie w komentarzach. Odpowiadajcie w komentarzach. I oczywiście dajcie łapki w górę. I oczywiście piszcie komentarze. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Tak. I jeszcze specjalnie dla... Dla kogo to było? Mi się wydaje, że specjalnie dla 001 Sebariana. No. Maciek zrobi przysiadę. Z tobą. Tak, jedną ze mną na plecach. Dobrze, ale to już w następnym ujęciu. Tak. Pomyliłam się, to było dla Bogusława S. Tak, ale nie mam teraz formy, bo jednak coś tutaj ze zdrowiem jest nie tak. Ale spróbuję. Jest! Raz! A miał być tylko raz ze mną. A, już było I 2. 100 razy beze mnie. Ha! Do zobaczenia. Pa. Pa.